Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? Ano przyjechałem i to jak widać już Corsą. Także samochód skręcony, pozytywny akcent, nawet już zrobione kilkaset kilometrów, niecały tydzień. A dzisiaj co? Sobota, niestety godzina już poobiadowa, bo prawie 15, ale jestem, no i kilka godzin podziałam. Dzisiaj mam pół dnia, więc zawsze coś można wykorzystać i zacznę sobie pewnie dzień od wejścia do budynku, no i ciąg dalszy remontu. Ostatnio wymyłem ściany, więc tak naprawdę dzisiaj trzeba będzie położyć pierwszą taką zgrubną warstwę gładzi i uzupełniać wszystkie ubytki. No a to jak zrobię, to pewnie będzie też chwila na dworze, bo dzisiaj pogoda naprawdę sympatyczna, słoneczko fajne, ale nie palące. No i jest taki lekki wiaterek. Jak widać, dziupla otwarta i wystaje tam auto zastępcze, które muszę zwrócić. No bo jak już powiedziałem, jeżdżę Corsą. Udało się to wszystko na szczęście poskręcać. Samodzielnie zrobiliśmy to we dwóch i w zasadzie pół dnia się zeszło. Zresztą popołudnie wtedy nagrałem, więc zobaczcie jak to wyglądało. To widzicie co tu stoi. W końcu Corsa. Udało się ją połatać, w miarę połatać. Chociaż po tych 2 tygodniach w garażu, to teraz koniecznie trzeba ją troszeczkę umyć. No, była klepanina, powiem szczerze, dziupla na siedlisku można by to nazwać. Prostowanie chłodnicy, klejenie reflektorów, cokolwiek plastików. No i w sumie nie jest tak źle. Zresztą po takim zderzeniu to zobaczcie sami. Widzieliście wcześniej jak była załatwiona belka, jakie były chłodnice. No a teraz samochód wygląda mniej więcej tak. Widać oczywiście tutaj, że pewne elementy odstają, ale spodziewałem się, że będzie dużo gorzej i że trzeba będzie praktycznie nowy przód kupić. A tu jako tako udało się poskładać. Bo tak naprawdę największym wizualnym oszpeceniem tego samochodu, no to zostało tu jak widać pęknięte, no i tutaj jeszcze resztka kleju, która gdzieś tam trzyma znaczek, no ale lepiej nie potrafiłem tego zrobić, jest jak jest, inaczej całego grilla i cały przód trzeba było wymieniać. No dzisiaj znowu z 5 godzin pękło tak naprawdę na składaniu samochodu, gdzieś tam kawałek ogródka jeszcze wykoszony, no i teraz piękny zachód słońca, ostatnie chwile, bo w zasadzie 20:30. Aha, no i oprócz składania samochodu i koszenia, to jeszcze był dzisiaj weterynarz i szczepienie wariaćka. Bał się, trząsł się, ale dał radę i przynajmniej w samochodzie jakoś spokojnie wysiedział. Także cieszę się, że to wszystko jest zrobione. Dzisiaj oczywiście odcinka nie nagrywałem, bo była kupa innych zadań, ale jak przyjadę na następny dzień, może na sobotę, może na jakiś inny dzień, zobaczymy jak czas pozwoli, to znowu będzie pełny odcinek. A z tego co w tej chwili nawijam, to pewnie będzie do niego po prostu mała wstawka. Tak, i od tamtego momentu minęło kilka dni i ponad 400 km i na razie jest wszystko git, znaczy na razie odpukać, żeby wszystko było git już całkiem. Nie ma żadnych wycieków, auto chodzi jak chodzi, jest ok. Oczywiście przód idealny nie jest, no ale to nie jest auto na pokaz, tylko po prostu do jazdy. A czemu ja cały czas jeżdżę tą popierdółką? No bo tu mam spalanie około 7 litrów, czasami mniej, czasami więcej jak przycisnę ekspresówką, ale 7 litrów gazu, więc tak naprawdę 100 km robię za jakieś 20 zł, a przy dystansach, które ja ostatnio kręcę, no to jednak robi tą robotę, no bo jeżeli w końcu zdarzy mi się wymienić auto na SUV-a, no to oczywiście auto będzie większe, no i spalanie tym samym większe, no 7 litrów gazu, a 7 czy 8 litrów diesla bądź benzyny, no będzie ekonomicznie robiło różnicę i to przy tych setkach kilometrów, które ostatnio mi wychodzą naprawdę dużo. A zanim ogólnie tyle kilometrów wykręciłem, to jeszcze była podróż z wariaczkiem do weterynarza. No na początku bał się, nie chciał w ogóle wsiadać do auta i tak niepewnie jechał. Na miejscu jak zajechaliśmy, trząsł się cały i to dobre kilka minut. Na szczęście było sprawnie, to tylko szczepienie od wścieklizny, nic więcej w zasadzie nie było wymagane, więc potem jak już wracaliśmy, to był zadowolony i nawet się rozglądał dookoła.
A w ogóle czemu dzisiaj tak późno, skoro sobota, a ja dopiero około 15 zajechałem? No bo był temat z dachem. Jak już kiedyś mówiłem, no mam plan i w zasadzie zaplanowane było na lipiec wymiana tego dachu, ale no przykra historia. Nie lubię o takich historiach mówić, no ale zdarzyło się. Tragedia w zasadzie się zdarzyła. Dekarz, który miał wymieniać ten dach, zmarł. 60 lat chłop i z dnia na dzień chłopa nie ma. Byli w sumie ekipą, wymieniali dach na podobnym budynku gospodarczym jak u mnie. Skończyli robotę, wszystko było w porządku. Normalnie poszedł do domu, położył się spać, no i nie wstał. Co tu dużo mówić. Śmierć we śnie. Przykra sprawa, bardzo przykra, no przede wszystkim dla rodziny. No a dla mnie oczywiście teraz też będzie wyzwanie, żeby znaleźć znowu drugą ekipę. Na szybko, nikogo znaleźć mi się w tej chwili nie udało. No dzisiaj byłem też mniej więcej ogarniać temat z blachą. No i z tą blachą nie będę się śpieszył, no póki nie znajdę ekipy. W zasadzie blachę taką trapezową jak ja chcę, no to w zasadzie dostępność 2-3 tygodnie, więc spokojnie. Tu plan wymiany był na lipiec. No a teraz lipiec tuż i ekipy nie ma, więc tak naprawdę nie wiem jak będzie z tym dalej. No zrealizować bardzo bym chciał w tym roku, no i oczywiście będę kogoś szukał, ale z okolicy. Bo z daleka to w ogóle nie ma tematu, żeby ktoś chciał do tego budynku przyjeżdżać. No nie ma tu większej filozofii, budynek jest niski, a dach nie ma dużego spadku. No a przede wszystkim ceny, jakie mi sypali ci, co mieli terminy, no to głowa mama. No ten dekarz z okolicy, który 60 lat, jeju, naprawdę tragedia, z którym miałem umówioną robotę, no powiedział mi 30 zł z metra i tej ceny pewnie nie zmienia już nie wiadomo ile lat, a w tej chwili no najniższa cena jaka znalazłem to jest 55 zł z metra, więc prawie 2 razy tyle. No i terminy tak odległe, że nawet na razie o tym nie myślę. No zobaczymy jak będzie dalej. No oby się po prostu w tym roku to udało zrobić, no bo to był taki plan minimum do wykonania. No nic, koniec z tego smutnego wywodu. Trzeba znowu wracać do rzeczy bardziej chyba optymistycznych. Aha, jeszcze jedna rzecz, kurczę, z takich, no, które mnie troszeczkę zasmuciły. Pamiętacie, jak też pokazywałem, że tu było gniazdo kuropatwy i jajka. No to jajka oczywiście są, kuropatwy nie ma, ale zobaczcie, jajka wyjedzone. Więc znowu pewnie chrzaniona kuna, która tutaj biega od czasu do czasu, no dorwała się. Tych jajeczek było tu kilkanaście, no i nie przetrwało żadne. Też słabo, no ale przyroda i tyle. A propos przyrody, to w sumie jakieś 1,5 tygodnia temu okopywałem te ładne ziemniaczki, bo jak widać nać porośnięta. No i przez te 1,5 tygodnia, jak się tak cieszyłem, że ślicznie te ziemniaki rosną, to zobaczcie, co się stało. Obiedzone liście, wdała się po prostu stonka. Nie wiem skąd ona przyleciała, bo przez te lata nie było tej stonki tu w ogóle, a teraz przez ponad tydzień tak na te ziemniaki się rzuciła, że praktycznie niektóre to już kompletnie nie mają liści. Wszystko objedzone. No, ja tu mam dosłownie, nie wiem, 15-20 metrów tych ziemniaków. No nie ma sensu przecież kupować na to chemii i pryskać. Więc no cóż, jak będzie, tak będzie. Urosną to urosną. Nie, to nie. Ten gatunek, który jest tu, który rośnie tak szybciej, jak widać jest nietknięty, ale ten bliżej, które nie wiem, smaczniejsze czy co, no praktycznie zniszczone. W okolicy no nikt tu ziemniaków bardzo nie sadzi, więc ja nie mam zielonego pojęcia, skąd ta stonka się wzięła. 2 lata jej nie było do tej pory, teraz 3. rok, no i jak widać wszystko opierdzielone. No i cóż, mam nadzieję, że to ostatnia taka dziwna i niezbyt pozytywna wiadomość, jaka już będzie. No i ten odcinek dalej już będzie wyglądał tylko i wyłącznie pozytywnie. Także co? Lecimy do remontu, bo co trzeba w pierwszej kolejności zrobić, a potem może gdzieś tam chwila ogródka, czy jeszcze tu kręcenia się po dworze.
Gładź rozrobiona, wiertarką to się raz, dwa wymiesza i dokładnie jest wymieszane. Plan jest taki, żeby dzisiaj położyć pierwszą warstwę na ten tynk, który był i ewentualnie gdzieś mam jakieś większe ubytki, to żeby je pierwszą warstwą zarównać. Jeżeli to sobie doschnie, to następnym razem dopiero będzie finalna warstwa gładzi, tak jak jest położona tu. I tą finalną warstwę gładzi, no jak już pewnie kiedyś tam mówiłem, też będę próbował kłaść na mokro. Ogólnie sufit i ściany ostatnim razem wymyłem, wszystko sobie fajnie doschło i chyba taka kolejność jest najlepsza. Umyte, pierwsza warstwa zgrubna, wyschnie i dopiero finalna warstwa. Także do roboty. To wszystkie większe ubytki uzupełnione. Teraz niech sobie to dosycha, a jak wyschnie, to będzie gdzieś docelowa warstwa, ale to już na całą ścianę i sufit kładziona. Teraz wziąłem też, zrobiłem troszeczkę tynku, bo tu miałem taki spory fragment do załatania pod licznikiem, gdzie w zasadzie był przewód. Jest przewód z prądem, no i była w tym miejscu wtyczka od siły. Gdzie mi zostało, to jeszcze poszło w bruzdy, no ale nie wszystko uzupełnione. Tu mi jeszcze został fragment i tu, ale to już dopiero następnym razem, jak pewnie będę robił porządek z kablami. No i cóż, skoro tu w budynku na razie więcej roboty nie ma, to musi wyschnąć. Za to się dzisiaj nie biorę, bo za krótki dzień. To pewnie jakaś godzinka czy dwie, a może i dłużej, bo w sumie dni w czerwcowe dni to są długie działania na dworze. Mam jeszcze niewykoszone, jak widać, tu w kącie przed bramą i za garażem, więc pewnie zrobię to, żeby już było na podwórku w miarę równo, a nie takie częściowo wykoszone, a częściowo krzaczki. Zatem całość ogarnięta. I tu, i tam, więc już jest komplet. I szczerze mówiąc, 2 telefony po drodze, które musiałem w sumie odebrać, chwilę pogadać. No i słoneczko będzie się miało ku zachodowi. Jakoś tak szybko mi kurczę zleciało to popołudnie. Jak zwykle zresztą myślałem, że zrobię dużo więcej. Także teraz chyba trzeba lecieć do ogródka, jeszcze popodlewać pomidory i ogórki, bo najbliższe dni mają być upalne. Potem za garaż pozrywać truskawki. No i nie wiem, czy coś więcej uda się zrobić. Zobaczymy. Potem czułem się nieco podglądany, ale już w sumie niczego nie nagrywałem. Ogólnie podczas montowania tego odcinka stwierdzam, że pora na odcinek specjalny, czyli nietypowy vlog, a trochę głębszego pogadania. Co roku jakiś odcinek specjalny powstaje i w tym roku chyba też już nastał ten moment. Także kolejny filmik będzie o tym, co w ostatnim czasie się działo, trochę o problemach, trochę o wyzwaniach, ale i z pozytywnym akcentem. Także do zobaczenia.